przyglądamy się tutaj w Holandii właśnie zbiorowi kukurydzy. Utrzymuje około 1200 krów mlecznych. Krowy korzystają tutaj w dużej mierze z pastwisk. Tutaj ilość gospodarstw systematycznie spada. Długo czekaliśmy, nowy model F9000 o mocy ponad 1000 koni mechanicznych, 24-litrowy silnik. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was do wschodniej Holandii. Jesteśmy w okolicach miejscowości Emmen, gdzie odwiedzamy potężną farmę mleczną, która utrzymuje około 1200 krów mlecznych, a wszystko to na zaproszenie John Deere'a w związku z premierą nowych sieczkarni serii F8 i F9 z flagowym modelem o mocy ponad 1000 koni mechanicznych, dokładnie 1020 koni mechanicznych. Najważniejszym punktem dzisiejszego materiału będą oczywiście maszyny John Deere'a, ale zacznę tutaj od kilku słów o gospodarstwie, jakiemu się dzisiaj przyglądamy. No mamy już po połowie września, jesteśmy tuż przed targami Agro Show, kiedy to nagrywamy, 18 września i przyglądamy się tutaj w Holandii właśnie zbiorowi kukurydzy z około 40 hektarów. Jak widzicie, warunki pogodowe nie są zbyt sprzyjające, ale trzeba tutaj działać, żeby tą kukurydzę zebrać. W akcji oglądamy model F8 600 i później na silosie możecie zobaczyć, jak pracuje John Deere 6R250 wraz z jego nieco większym bratem 8R410. 3 zestawy odwożące z ciągnikami 6R250. Jeśli chodzi o gospodarstwo, tak jak mówiłem, jeszcze kilka słów. 1200 krów mlecznych, średnia wydajność około 39 litrów. Krowy korzystają tutaj w dużej mierze z pastwisk. Nawet mimo tak niesprzyjającej pogody bardzo chętnie na pastwiska wychodzą. Na ujęciach z góry będzie widać również to, że bardzo popularna jest fotowoltaika, no i biogaz. Jeśli chodzi o krowy mleczne, to rozwiązaniem budowym jest tutaj hala. No ale podobno chcą pójść tutaj właściciele gospodarstwa w kierunku robotów udojowych, współpracują akurat w tym wypadku z DeLavalem. Kilka słów oczywiście o tym, jak tu wyglądają plony kukurydzy na kiszonkę w tym roku. No jak widzicie, łan bardzo równy, bardzo wysokiej masy zdecydowanie nie brakuje. No i ciekawa informacja, jeśli chodzi o to, jak tutaj wygląda ilość opadów w ciągu roku, jest taka, że w Holandii kształtuje się ona mniej więcej na poziomie 1000 litrów właśnie na poziomie roku, więc jak widzicie jest to wyższa wartość niż w Polsce, gdzie w suchych latach w Wielkopolsce mamy około 500-600 mm w ciągu roku. No dobrze, ale przejdźmy w końcu do tych sieczkarni, które dzisiaj możemy oglądać w akcji. O sieczkarniach samojezdnych opowie nam teraz pan Mateusz Janicki z John Deere Polska. Panie Mateuszu, ten flagowy model ponad 1000 koni mechanicznych, pierwszy raz tu w historii John Deere'a. Tak jest, długo czekaliśmy, nowy model F9000 o mocy ponad 1000 koni mechanicznych, dokładnie 1020 koni mechanicznych. Jednostka, silnik, który tam jest zainstalowany, to jest Liebherr 24-litrowy silnik. No to jest bardzo ciekawa informacja, że w tych dwóch nowych seriach F8, F9 mamy aż 3 możliwości, jeśli chodzi o silniki, prawda? Tak jest, mamy 3 różne silniki. Co ważne, w serii F8, seria F8 tutaj, jeżeli mówimy o tym przedziale mocy, jest to seria, która będzie najbardziej popularna w naszym kraju, w naszych warunkach. I w tej serii mamy silniki 14X. Są to silniki, które również są montowane w kombajnach X9, czyli są to silniki sprawdzone, wydajne, one są lżejsze, ale co najważniejsze dla właścicieli, usługodawców, są oszczędne, jeżeli chodzi o zużycie paliwa. Jeśli chodzi o nazewnictwo, musimy sobie powiedzieć, że jest 6 modeli, tak? Od F100 do F600. Tak jest, tutaj jeżeli chodzi o nazewnictwo, mamy w F8 6 modeli. Jeżeli mówimy o serii F9, tam mamy 5 modeli i w serii F9 mamy 2 różne silniki. W 3 mniejszych modelach mamy silniki John Deere'a 18-litrowe, w 2 największych modelach F9 mamy silnik Liebherra 24-litrowy, jest to tak zwana V-ka. Idziemy do zgniatacza ziarna, co tutaj się zmieniło? Tutaj nasi konstruktorzy, jeżeli mówimy o nowych sieczkarniach, oczywiście zwracaliśmy uwagę na konstrukcję. Ta konstrukcja się zmieniła się rama. Między innymi dlatego zmieniła się rama, bo montujemy większe zgniatacze ziarna.
Teraz standardowy zgniatacz ziarna Ultimate, jego średnica rolek wynosi 250 mm, ale również w tych największych modelach będą dostępne zgniatacze ziarna, gdzie rolki, walce zgniatające będą miały średnicę aż 305 mm. Jest to rozwiązanie dla tych rolników, którzy stosują technologię X-Cut, długiego cięcia. Tam to ziarno musi być przetworzone bardzo dobrze, ale przy tym długim cięciu również bardzo dobrze musi zostać uszkodzona struktura roślin, włókna, aby później w przewodzie pokarmowym drobnoustroje w żwaczu miały łatwiejszy dostęp i żeby ta strawność tej paszy była wyższa. Jeśli chodzi o sprawdzanie jakości tego materiału, no to też tutaj na bieżąco pomaga Wam Harvest Lab, prawda? Tak jest. Jeżeli mówimy w ogóle o nowych sieczkarniach F8, F9, one są wyposażone w nową kabinę. Kabina podobna jak w kombajnach serii X9, ale co istotne, tam jest nowa architektura elektroniczna, elektryczna. I dzięki temu możemy stosować jeszcze więcej rozwiązań rolnictwa precyzyjnego i między innymi to, o czym Pan wspomniał, czyli Harvest Lab, czujnik, który na bieżąco może nam analizować zawartość składników pokarmowych, również popiołu, wilgotność i dzięki temu urządzeniu możemy tworzyć mapy plonu, mapy składników pokarmowych, w którym miejscu na polu jaka była zawartość poszczególnych składników pokarmowych, ale również możemy stosować zmienną długość cięcia oraz zmienną ilość dodawanego zakiszacza, więc dzięki temu rozwiązaniu zbiór będzie łatwiejszy, ale jeszcze lepsza będzie jakość zbieranego materiału, który trafi później do silosu, a jak wiemy, ta pasza jest bardzo istotna, bo przez kolejne 12 miesięcy to pasza w silosie będzie determinować jakość mleka, jakość mięsa, co później przekłada się również na zysk rolnika. Musimy powiedzieć o tym systemie, który nosi tutaj angielską nazwę Ground Speed Automation, czyli dopasowywanie prędkości w zależności od obciążenia maszyny. Rozwiązanie, które znamy również w kombajnach, wchodzi do sieczkarni Ground Speed Automation, czyli sieczkarnia w zależności od obciążenia będzie dobierała prędkość automatycznie. Jeżeli ten plon będzie wyższy, sieczkarnia będzie zwalniać, jeżeli ten plon będzie niższy, mniej masy, sieczkarnia będzie odpowiednio przyspieszać. To oczywiście wpływa na niższe zużycie paliwa, na mniejsze obciążenie operatora, ale tych rozwiązań jest więcej wprowadzonych również ProTouch Harvest, czyli za pomocą jednego przycisku po wjechaniu na pole rozkłada nam się zespół żniwny, otwiera rura, maszyna przygotowuje się do pracy w polu. ProTouch Harvest, czyli możemy sobie ustawić, że po wyjechaniu z łanu podnosi nam się przyrząd żniwny, obraca nam się automatycznie rura. Kilka funkcji możemy sobie zaprogramować. Dzięki temu ten operator nie musi aż tyle wykonywać manualnie czynności. No tak, mając większą flotę John Deere'a, to już też ciekawe, że operator sieczkarni może też sterować tak naprawdę traktorem, prawda? Może sterować traktorem. Tutaj w sieczkarniach wprowadziliśmy nowy, ulepszony system AFC, czyli ten system automatycznego załadunku. I to, co mnie zaskoczyło właśnie tutaj na polach w Holandii, to jest to, że ten system pracuje bardzo dobrze. Jeżeli porównamy go do systemów innych producentów, to nasz wyprzedza, można powiedzieć, o 2 epoki i działa bardzo sprawnie, bo na to bardzo uwagę zwracają operatorzy, właściciele gospodarstw, więc ten system automatycznego załadunku, nasi inżynierowie dopracowali go, działa bez zarzutów i jest przyjemny dla oka, można tak powiedzieć, a to dzięki temu, że mamy wyświetlacze 5. generacji. Tam ta jakość obrazu jest bardzo dobra, co przekłada się właśnie na komfort pracy operatora. Też przepustowość tych systemów jest większa, prawda? Nie ma co tu się obawiać o jakieś zawieszenia się czy problemy. Tak, no tutaj jeżeli mówimy o nowych wyświetlaczach, o nowej architekturze elektronicznej 32-bitowej, ten system działa na bieżąco, czyli jeżeli będziemy siedzieli w biurze przy komputerze, możemy na bieżąco śledzić, w którym miejscu na polu jest maszyna. Możemy nawet zobaczyć po przejechanych liniach, w którym kierunku na polu się poruszała i możemy na bieżąco śledzić również, jeżeli mamy Harvest Lab, możemy śledzić zawartość poszczególnych składników pokarmowych na mapie plonu. Więc tutaj ten przesył danych został usprawniony i to jest dwukierunkowy, czyli John Deere każdego dnia wydaje $5 milionów na badania i rozwój, aby właśnie ta technologia była łatwiejsza, ale również aby
służyła rolnikom na całym świecie. Dobrze, Panie Mateuszu, jeszcze dwa słowa o przyrządzie żniwnym. Tutaj też ciekawe rozwiązania, jeśli chodzi o amortyzację i to zawieszone centralnie koło, prawda, do transportu przydatne. To również rozwiązanie, na które długo czekali rolnicy, usługodawcy. Tak jak widzieliśmy tutaj na polu w Holandii, na drodze, dzięki dodatkowemu kołu. Koło podporowe, które automatycznie się składa i rozkłada. Możemy poruszać się z 9-metrowym zespołem żniwnym na drodze z prędkością ponad 40 km i mamy zachowany komfort jazdy. Również możemy zahamować gwałtownie, nie obawiając się tego, że tył sieczkarni zostanie podniesiony mimo dociążenia. Ale ten komfort jest dzięki temu, że zastosowano specjalny amortyzator, który cały czas przyjmuje, amortyzuje te wszystkie nierówności na drodze. Również na tym kole z przodu podporowym jest zastosowany specjalny hamulec, można użyć takiego słowa, dzięki czemu to koło zawsze porusza się w linii prostej, nie wchodzi w żadne wibracje. Więc tutaj John Deere również zwraca na to uwagę. Również mamy automatyczny system wysuwania osłon na czas transportu, aby żadne ostre krawędzie nie wystawały. Również w przyszłości w nowym Kemperze Pro będzie dostępny hamulec tarczy na bębnach, czyli bębnów tnących. Zanim operator wysiądzie z kabiny i podejdzie do Kempera, te bębny tnące już nam się zatrzymają. Jeśli chodzi o rolnictwo w Holandii, to tutaj jeszcze kilka słów. Według różnych danych mamy tutaj około 70 000 gospodarstw rolnych. No, z czym kojarzy się Holandia? Oczywiście z kwiatami i tutaj jest bardzo rozwinięte, jeśli chodzi o rolnictwo. Oczywiście również produkcja roślinna, warzywa, natomiast bardzo rozwinięta jest tutaj także hodowla bydła. Około 14 000 gospodarstw holenderskich to są właśnie gospodarstwa hodowlane związane z produkcją mleka. Około 1,5 miliona krów jest utrzymywane w tym kraju, natomiast co ciekawe, tutaj ilość gospodarstw systematycznie spada. Przede wszystkim nasiliło się to od 2017 roku, kiedy holenderski rząd wprowadził tutaj plan ograniczania emisji fosforanów. No i tutaj przede wszystkim gospodarstwa hodowlane na tym ucierpiały. Dlatego też, jak widzicie, mamy mnóstwo fotowoltaiki, mnóstwo biogazowni, bo tutaj rolnikom bardzo zależy na tym, żeby ten ślad węglowy jak najbardziej równoważyć. Dzisiaj John Deere podczas pokazu w Holandii prezentuje również nowe prasy rolujące, prasy oraz prasowijarki, bo o tym muszę tutaj również powiedzieć, czyli maszyny, które pozwalają na zbiór wysokiej jakości sianokiszonki. Jeśli chodzi o właśnie te maszyny, to tutaj wyróżniłbym dwie opcje, które one gwarantują. Po pierwsze, maszyny wyposażone są w skrętny dyszel, który pozwala operatorowi na jazdę na wprost, natomiast maszyna na podstawie danych, na podstawie informacji tego, jak wypełniona jest komora, sama automatycznie dostosowuje sobie swoje położenie tak, aby ta komora była wypełniona tutaj równomiernie. To jest bardzo pomocne również na uwrociach, na miejscach, w których gdzieś tam ten warkocz kiszonki jest delikatnie przesunięty. Wtedy nie trzeba manewrować dużo kierownicą, no jak wiadomo przy długiej pracy, przy dużych prędkościach również roboczych, to często było problemem dla operatora, także to tutaj John Deere eliminuje, działa to bardzo sprawnie. Co prawda dzisiaj nie możemy zobaczyć maszyn w akcji ze względu na pogodę, jaką widzicie, no a Holendrzy tutaj przywiązują dużą wagę do tego, żeby materiał zbierany był najwyższej jakości, dlatego nie wypuścili dzisiaj prasy w pole, natomiast tutaj mogliśmy to zaobserwować na sucho i rzeczywiście działało to bardzo sprawnie. Te maszyny gwarantują w czasie rzeczywistym na pokazywanie operatorowi, jaka jest sucha masa zbieranego materiału, no i dzięki temu również możemy zadbać o to, żeby ta kiszonka była dużej, wysokiej jakości. Mamy tutaj zarówno prasy stałokomorowe, jak i zmiennokomorowe. Stałokomorowa model chociażby F442M, zmiennokomorowa V462M. No i system pasów jest tutaj tak zamontowany, że pozwala na bardzo duży zgniot, nawet do 140 kg na metr sześcienny.